Stanie się coś dziwnego. Wtedy, kiedy zacznie się bardzo ostro i Stany Zjednoczone zaczną e, pokazywać, że gotują się do wojny, w Ameryce stanie się coś finansowo. Padnie jakiś system rezerw. Dokładnie takie słowa mi się skojarzyły. Padnie system rezerw. Spowoduje to w Stanach Zjednoczonych, a być może potem wypłynie to na inne państwa, jakiś system rezerw. Chodzi o ekonomię. Ten system rezerw padnie, spowoduje jakieś bankructwo wręcz. I to spowoduje bardzo wielki bałagan, że zaczną się rozpadać pewne wieloletnie systemy, na przykład coś takiego jak OPEC. Runie to wszystko. Zrobi się natychmiast bałagan w pewnych kwestiach finansowych, międzynarodowych, ale tyczących Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone uznają to za pewien sabotaż międzynarodowy, ekonomiczny w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To będzie wyglądało tak, jak gdyby z jakichś powodów państwa, które są związane ekonomicznie ze Stanami Zjednoczonymi, powiedzmy, kwestia OPEC czy innych kapitałów, te kapitały się rozlecą, a niektóre państwa będą kompletnie odchodziły od tego, co łączyło je ekonomicznie przez wiele lat ze Stanami Zjednoczonymi, to się wszystko zacznie sypać. A to jest wokół ropy. To ma związek z ropą. To wygląda w taki sposób, jak gdyby kraje arabskie lub jakieś kraje arabskie będą chciały stworzyć swój własny fundusz. Być niezależnym od dolara i od funduszu i od pewnych ustaleń, które są od dziesięcioleci. To Stany Zjednoczone uznają za sabotaż i będą obwiniali, że ten upadek rezerw jakiś w Stanach Zjednoczonych będzie miało to związek z finansami, nastąpi. Stany Zjednoczone uznają to jako cios wymierzony w amerykańską gospodarkę, czyli jako w pewnym sensie w jakiś sposób wypowiedzenie przez sabotaż wojny. Kraje arabskie zdecydują się na krok osłabienia finansowego Stanów Zjednoczonych, czyli to wywoła w Stanach jakiś istotny kryzys, chaos kompletny, finansowy. Na pewno się to odbije na Europę. Czyli w 2024 roku czeka nas poważny wstrząs kryzysem. Ja to nazwę kryzysem krajów zachodnich. Krachem krajów zachodnich. Wizja to nazwała, że padnie system rezerw, ale to, co upadnie, to spowoduje problemy w wielu krajach, między innymi w Polsce. I będzie to miało związek z długiem. Rządy będą musiały szybko reagować. To będzie tworzyło wielki chaos i duże problemy ekonomiczne.
To dziwne, bo powstaną jakieś blokady finansowe międzynarodowe, że państwa będą miały problemy albo z obsługą swoich długów, albo z finansami. Nie uderzy to tylko w Stany Zjednoczone, uderzy to też w kraje, które są zależne finansowo ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli to się stanie, to będzie to potężna porażka dla dolara. Dolar zupełnie zmieni wartość. Będzie mowa o przecenach dolara, o szokujących przecenach dolara. Bardzo dziwne, bo z tego wniosek, że cios, że starcie między Zachodem, Stanami Zjednoczonymi a Chinami, tudzież Rosją, to starcie, głównym uderzeniem w tym starciu może się okazać nie armata, a cios ekonomiczny, cios finansowy w Stany Zjednoczone.